Tak się kończy, jak chcesz skakać z bungee, ale żona ma większe argumenty. Mam całe mokre spodnie, dupę i majtki. Bardzo to lubię, bez dzięki temu chłodniej. Jeżeli chodzi o biznes, to tutaj można robić wszystko i wystarczy, że dacie odrobinę jakości i możecie robić wszystko. Powiedzenie, kto podróżuje, ten żyje dwa razy, jest w tej sytuacji moim zdaniem niezaprzeczalne, gdyż takich rzeczy nie zobaczysz nigdzie, nigdy. Dzień dobry. Dzisiaj jest tak troszeczkę chłodniej, ale zobaczcie, gdzie stoimy. Stoimy na kempingu. Dzisiaj, moi kochani, mam dzień pracy, czyli nic nie będę nagrywał i nic innego oprócz pracowania nie będę robił, ale pracować w takim miejscu to ja lubię, patrzcie. Tam góry, jezioro, pięknie. Ja mam 10 minut wolnego, więc troszkę poćwiczę na powietrzu. Kochani moi, dzień dobry. Po ciężkim dniu pracy dzisiaj troszeczkę sobie pozwiedzamy. Klaudia mnie oprowadza o rejonach, które widziała wczoraj. To naprawdę przepiękne jezioro między górami, gdzie co jest najfajniejsze, to w ogóle mieszka dużo takich chyba majętnych ludzi, bo fajne wille stoją nad tym jeziorem. I na przykład tutaj można skoczyć sobie z mostu, zobaczcie. Ja chcę skoczyć, ale żona mi nie pozwala, więc jeszcze jesteśmy na etapie negocjacji. No i jeszcze chciałbym wam powiedzieć, że jesteśmy na drodze 68 między Saltą a Cafajate i stąd te piękne widoki. Jakbyście tutaj byli, to myślę, że to jest trochę punkt obowiązkowy, bo jest dobra droga, a super widoczki. Co sądzisz na temat skoku? To nie jest rozsądne tutaj w tym kraju robić takie rzeczy. Dlaczego? Przecież tu jest nisko. Ale ja nie mam zabezpieczenia, no. No to wpadnę do wody, matko kochana. Dobra, rób Tak się kończy, jak chcesz skakać z bungee, ale żona ma większe argumenty. Będziesz pływał na kajaku, człowieku. Pływanie kajakiem też jest super. Zwłaszcza porównując to do skoku na bungee, jest równie fajne. Mam całe mokre spodnie, dupę i majtki. Bardzo to lubię, bez dzięki temu chłodniej. Tam jest na przykład chata i da się do niej dopłynąć tylko łódką. Tutaj jest ścieżka. Ale tu są takie miejsca właśnie, bo tu już nie ma drugi, trzeba by dopływać łódką, ale tu jest na przykład takie wypłaszczenie z zejściem do tego, więc tu można by chatę mieć w super miejscu. Powiedz co mówiłaś do taty. Przestań mi to, ale wiesz co teraz po chamsku zrobiłeś. Wiecie co? Naprawdę, mama jest świeża. Coraz bardziej się przekonuję do tego, że chcę gdzieś mieszkać nad jeziorem. Jeszcze nie wiem gdzie, raczej nie w Polsce, ale chciałbym gdzieś mieszkać z linią brzegową. Byłoby super. Korzystając z tego, że jesteśmy tutaj nad jeziorkiem, gdzie jest również restauracyjka od razu, no to postanowiliśmy wziąć, no i oczywiście ja wziąłem coś, co jest tutejsze, a mianowicie ryba z tego jeziora. Ja teraz próbuję żyć troszeczkę zdrowiej, więc z sałatką bez frytek. Klaudunia wzięła sobie tylko jedno tamales, również z sałatką, a Julek standardowo Cześć. fryty z burgerem. No i teraz trzeba spróbować tą rybę, bo jak już kupiliśmy, dorąbista. Kapuszysta, to ciasto takie jak idealne fish and chips. Kiedyś robiłem z przepisu Makłowicza właśnie fish and chips i panierka była również bardzo smaczna, ale to jest jeszcze lepsza. No, jedno z najlepszych panierek jak jadłem. Super. Dobre. No. Tamales, ale ono jest troszeczkę inne. W ogóle to mi się kojarzy, wiecie z czym? Z tymi pierożkami gruzińskimi. Bo tak wypływa tutaj mięsko. Ale pierwszy raz to jest właśnie takie jemy miękkie. takie, żeby było takie fajne mięsko w środku. Mięso z rosołu.
Ale nie jest to jakieś szałowate. No i ja już jestem zachwycony, Ja też. tylko że ja to zjadł teraz. Ja ci pomogę. Jeszcze widelca nie wziąłem, a ona już zabrała. No, dawaj. Do góry tam będzie Fajne. ocean. Cytrynowo-czekoladowe. Jeżeli chodzi o biznes, to jestem już troszkę tutaj w tej Argentynie czasu, dlatego mogę się wypowiedzieć. Jeżeli chodzi o biznes, to tutaj można robić wszystko i wystarczy, że dacie odrobinę jakości i możecie robić wszystko. Jeżeli chcecie mieć kemping, to możecie mieć wyrąbisty kemping, który będzie ciągle pełny, dlatego że wystarczy, że będą czyste kible, to będzie w miarę jako tako wyremontowane, zadbane, że będzie prąd przy każdym stanowisku, że będzie w miarę równo się dało stanąć. Będziecie mieli full ludzi, a jeszcze jak zrobicie basen, to już w ogóle jest rozpiździel, nie? No jeżeli chcecie, ja na przykład mam teraz propozycję, z której najprawdopodobniej nie skorzystam teraz, ale jak skończę tą podróż, to tutaj przylecę robić tego typu rzeczy. Mam propozycję na kupno dużego areału ziemi, podzielenia go na działki i sprzedania poszczególne kwadraty. I to aktualny deal, który mam do zrobienia, to jest w ogóle taki, żeby kupić już to podzielone na 73 działki w bardzo korzystnej cenie, z bardzo dużą przebitką. I jeszcze jeżeli bym się dogadał, że kupię to za dolary, a sprzedam to w peso, to jeszcze zarobię na kursach oficjalnym i nieoficjalnym. Można, tutaj mam też propozycję zainwestowania od jednego gościa, którego poznałem. Opcja jest zainwestowania również w uprawę, paszę i jakieś tam powiększenie pewnego gospodarstwa w zamian za udziały. Ale ogólnie, co byście nie chcieli robić, to sobie wymyślacie, co wam się podoba, co byście chcieli robić, przyjeżdżacie tutaj i to robicie. Dlatego, że tutaj nawet jeżeli coś jest, to jest robione gorzej niż u nas. Więc jeżeli dacie polską czy europejską jakość, to na cokolwiek byście sobie nie umyślili, to będziecie to robić lepiej. I na pewno na tym zarobicie, to jest mur beton, dlatego że tutaj przedsiębiorstwo jest bardzo słabo rozwinięte. Kapitalizm jest bardzo słabo rozwinięty. Jeszcze jak jakoś rozkminicie, żeby przesyłać te peso do Polski jakimś Wise'em czy czymś, no to dodatkowo jeszcze zarobicie na przewalutowaniu prawie 100% następne. Także nie w Argentynie gorąco polecam, ja na pewno będę próbował. Jak wrócę gdzieś na stałe, to na pewno tutaj przylecę i jakieś interesy zrobię. Jestem niemalże przekonany co do tego. Jedziemy już z tego pięknego kempingu, z tego pięknego jeziora. Chciałem naprawdę skoczyć, natomiast słusznie mnie Klaudia powstrzymała ze względu na to, że ja miałem złamany kręgosłup przez wypadek motocyklowy. Jeżdżę od dziecka na motocyklu od 8 roku życia i w końcu niefartownie wyjechało mi niejakie Tico z 20-latkiem jeszcze po imprezie, bo miał tam jakąś ilość alkoholu we krwi, natomiast dopuszczalną. No i połamałem kręgosłup i rękę. I mam kilka skoków na swoim koncie, 3 dokładnie, jeden niski, jeden mega wysoki i jeden spadochronowy i wszystkie one były dla mojego kręgosłupa turbobezpieczne ze względu na to, że skakałem w szelkach, a nie za nogi, a podobno skok za nogi jest dla mnie niewskazany, więc tu było nisko i chciałem spróbować, bo to było dawno, bo to było 11 lat temu ten wypadek, ale mimo wszystko chyba Klaudia dobrze, że mnie powstrzymała, no jesteśmy daleko, niech mi się coś stanie, będę tu uziemiony, oni też. Może i dobrze. Także jedziemy teraz do Parku Narodowego i cieszmy się tym pięknym widokiem jeszcze. Kochani moi, korzystając z okazji, że widoki piękne są, ale co z tego, skoro byście mieli nie wiedzieć, gdzie one są, Klaudia wam powie, gdzie jesteśmy i po co tam jedziemy. Tak, witajcie. No to tak, jesteśmy w Parku Narodowym Cordones w Argentynie, w prowincji Salta, bo cały czas jesteśmy w tej prowincji i tutaj zwiedzamy najciekawsze rzeczy. Dlatego, że jest tutaj najbardziej inaczej niż w częściach, które byliśmy. Charakterystycznymi rzeczami, które tutaj widzimy, to są te wspaniałe, wielkie kaktusy, które pewnie jeszcze nie raz zobaczymy. No i oczywiście jedziemy wzdłuż drogi numer 33. No nie jest ona jakaś turbo popularna, natomiast bardzo tutaj jest dużo widoczków podczas trasy, więc dla tych, którzy nie lubią chodzić, to warto, bo wszystko widać z auta, można się zatrzymać, pooglądać. No i naszą destynacją końcową jest miejscowość Cachi. Praktycznie ta miejscowość kończy szlak
o którym Wam mówiliśmy, czyli szlak winnic, tak zwany, który prowadzi tam od Mendozy. Tam też można pójść zobaczyć jakieś różne winnice i tak dalej. I między innymi ważnym punktem, który trzeba by było tam zobaczyć, jest taki pan, bo nie wiem jak on się nazywa, ale Wam to powiem jeszcze, który coś robi związanego z gwiazdami, jakieś maluje rzeczy, układa coś dziwnego na ziemi i tak dalej i idziemy go zobaczyć, tego odstrzelonego artystę. To z polecenia mamy od koleżanki Anastazji Salt. Powiedzenie, kto podróżuje, ten żyje 2 razy, jest w tej sytuacji moim zdaniem niezaprzeczalne, gdyż takich rzeczy nie zobaczysz nigdzie, nigdy i jeśli ktoś mi chce powiedzieć, że nie warto albo po co, no to właśnie po to. Kto to tutaj jest? Co to za zwierzę? Tylko mnie nie opluj. Tak, to lama. Lama? Ale one są fajne, jak one ładnie wyglądają. Stoję na bramce, jak jakiś grubas. Dawaj, 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 dawaj! Zobaczcie, w jakim pięknym miejscu dzisiaj wstaliśmy. Ja sobie rano wziąłem, odsłoniłem wszystkie zasłonki, no i napawałem się tym widokiem od rana. Chciałbym też Wam powiedzieć, że podróżować można w każdym wieku i praktycznie za każde pieniądze. Różnica będzie tylko w tym, jak będziecie podróżować. Natomiast spotkaliśmy wczoraj przesympatycznych panów, którzy jeździli na motorach i byli po 70 wszyscy. Jeden był przed, a było ich 5, więc 4 było po 70. Jeździli sobie na motorach po Argentynie i było super. A my jeździmy kamperem, a Maciek, z którym zrobiliśmy wywiad, jeździł stopem. I wszyscy podróżowali w różnym budżecie i w różnym wieku. My jesteśmy w wieku powiedzmy średnim, Maciek był w wieku młodym, a panowie są w wieku starszym. Można podróżować za każde pieniądze i w każdym wieku i róbcie to na pewno. I jedziemy do miejscowości, która jest catchy i nazywa się Cachi. Droga wyjątkowo kręta, wyjątkowo piękna. Taka kręta i szóster, ale za to widoki takie. Droga jest fatalna. Klaudia twierdzi, że tak będzie 10 km. Panią, którą zabraliśmy na stopa, twierdzi, że tak będzie 50 km, ale ja nie wiem, komu wierzyć. Julcio, patrz jak pięknie. Zielono-szaro, wow. Wow, 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 wow. Jesteśmy w tak pięknym miejscu. Wow! Que duende vendrá a tentarme con la harina y canción. Cudowne to jest miejsce. Cudowne miejsce. Piękne są to widoki, cudowne to jest miejsce. Chłopaki siedzą, grają na gitarach. Cudownie. Pani się chyba wkurzyła, że za często stajemy, bo stanęliśmy już drugi raz i pojechała z kimś innym. Nieprawda, nie wkurzyła się, do tego Polacy się wkurzają. Znaczy nie wkurzyła się, po Ona prostu. się pożegnała ładnie, przytuliła mnie i powiedziała gracias i poszła. No. Znaczy nie to, że się wkurza, tylko stwierdziła chyba, że jest w stanie z kimś pojechać szybciej. No, także jedziemy dalej. Jest już asfalt. Jest, jest, jest. Wiecie, co jest dla mnie trochę niesamowite? Wjechaliśmy tak, wręcz się wdrapywaliśmy pod górę. Tak mega, wiecie, stromo momentami, same szykany i tak dalej. I nagle zaczął się asfalt, ale jeszcze kręty i zobaczcie, nagle jest, kurczę, równinnie. Piękna asfaltowa, prościutka droga. Ledwo jakieś pagórki po bokach. No jest to mega niesamowite dla mnie, szok. Wdrapujesz ileś tam set czy tysięcy metrów po to, żeby potem na górze jest tak. Niesamowite naprawdę.
Pamiętacie nic śmiesznego? A ich oczom ukazał się las kaktusów! Tak jest! Woo! A ostatnio ta Argentyna nas zaskoczyła, że ja już nad tym jeziorem, co pływaliśmy kajakiem, bym działki chętnie szukał i łódkę kupował, żeby dom postawić. Zrobimy takie zdjęcie? Kuktasa z czapką piątaka i poleciało w pizdu. Jest tu pięknie, wysoko i tak, nie wiem, pustynnie chyba. Szanowni Państwo, tak jak w Kafarzate widzieliście, że jechaliśmy kawałeczkiem drogi najbardziej popularnej w tym kraju, droga numer 40. Tak znowu jedziemy drogą numer 40. Podziwiajcie razem z nami. Witamy w miejscowości Kaci! Dojechaliśmy! Woohoo! Jak to śpiewał Rychu P.A. Jest jedna rzecz, dla której warto żyć. Podróż i nie zmienia się nic. Dalej. Jest jedna rzecz, dla której warto żyć. Podróż i nie zmienia się nic. Jedziemy do miejscowości, która jest Kaci i nazywa się Kaci. Nie, odwrotnie. Jeszcze raz, cięcie.